Dzisiaj test i prezentacja falownika Anenji 6200W 48V Wi-Fi. Zaglądniemy również do środka. Falownik zamówiony z AliExpress, cena niecałe 1000 zł, czas oczekiwania był dość długi, bo ponad 1,5 miesiąca. Falownik zamówiłem z wysyłką z Chin, finalnie przyszedł z wysyłką z Niemiec. Nie przedłużając, zapraszam na materiał z rozpakowania, pierwszych testów, zaglądniemy do środka falownika, no i pierwsze wnioski z jego użytkowania, czy warto go kupić, czy nie, o tym na końcu filmu. Dzisiaj przyszedł falownik od firmy Anenji, model 6200W, 48 Wi-Fi i robimy rozpakowanie. W środku mamy falownik, kabel, instrukcja. Dodatkowo mamy datalogera, tak, z antenką. OK. No i sam falownik, musicie mi dać chwilę, żeby go wypakować. Tak się prezentuje sam falownik. Na dole mamy AC-in, AC-out PV, włącznik, wejście na baterię, 2 wentylatory. Z boku tabliczka znamionowa. Przekręcę tak może. I mamy tak. Model ANJ 6200, 6200W, 48V. AC Charge Mode, czyli ładowanie z sieci, maksymalne 80, defaultowe 30. Później mamy solary 6,5 kW pika, 60 V to jest minimalne napięcie MPPT startu, maksymalne 500 V i jak widać mamy 27 A, więc można spokojnie połączyć dwa stringi równolegle po 13,5 A. I maksymalne ładowanie MPPT 120 A. A i jeszcze data produkcji. Jak widać luty 2024, mamy kwiecień, więc 2 miesiące gwarancji już sobie poleciały, zanim Chińczyk falownik w ogóle wysłał. Tak się prezentuje cały falownik. Zdejmę już pokrywkę. Zryknijmy sobie do środka. Tu mamy RES 485 i 232. Tak się nam prezentują wejścia na przewody. Dosyć ładnie zabudowane. Robione takie ala tunele. Tutaj wszystko zabudowane. Nie bardzo jest jak cokolwiek sprawdzić. Tutaj mamy wejście na baterię, też niewiele widać. A tak prezentuje się cały falownik dosyć ładnie. Niebieska obudowa. Przyciski dosyć wyraźnie klikają. Całkiem przyjemny. Zobaczymy, jak będzie z użytkowaniem. A tu już czeka na podłączenie do niego akumulator 5 kW od firmy LAN Power. A jako, że na warsztacie mam również falownik EASAN 3,6 kW, porównamy sobie wielkość tych obu falowników.
I jak widać, pomimo tego, że Anergy ma 2 razy większą moc niż Easan, obydwa falowniki są identycznych rozmiarów. Identyko. Więc to jest... No i mamy popodpinane od wejścia uziemienie, faza, neutralny. Następnie mamy wyjście na wtyczkę zrobioną. Później mamy plus i minus paneli. No i plus i minus z magazynu energii. Odpalamy magazyn energii. Jak widać wstał. I co? Pora na pierwsze uruchomienie. Na razie tylko sama bateria. Zobaczymy, co tu jest w konfiguracji. No, standardowo UTI. Na razie więcej nie będziemy nic zmieniać. Falownik wystartował. Wentylatory zwolniły. No to pora teraz odpalić panele. Panele mamy odpalone. Tak jest, pokazało się. Zobaczmy. Bateria 53. 334 W z fotowoltaiki. No już niestety przeszła burza. Nie wygląda to najlepiej. Słonko już zachodzi. Ale jeszcze coś w produkcji idzie. 360 i tu też jest. O, w tej chwili 362. Ok. No to pora podłączyć coś. Mam tutaj taki grzejnik, czekajcie. Obciążenie 1 kW. Dobra, idę po mierniki i pomierzymy sobie, jakie są prądy. Jak widać było 1,85 kW jest obciążenie. Z baterii idzie 32 A, a ja mam tutaj 20 A. Ciekawe. A, bo jest AC. O, teraz jest dobrze. Nie zauważyłem, że było AC ustawione. Teraz mamy 30 A, teraz jest poprawnie. I tu też mamy 32 A, czyli podobne wskazanie. Ok. No to pora zapiąć sieć. Jak widać mruga. Natomiast coś tu śmierdzi. Czekajcie. Odepnę. Coś tu śmierdzi, ewidentnie. Jeszcze raz zapniemy. Wezmę sobie próbówkę. Pomierzymy sobie teraz próbówką. Tak. Tu jest faza. Czyli wszystko się zgadza. No złap. Tutaj mamy fazę. Tutaj nam nie świeci. Tutaj nam nie świeci. Tu mamy neutrala, nam nie świeci. Tu mamy fazę, świeci. Tu też świeci. Ale coś zaśmierdziało ewidentnie. Dobra, odpalamy z powrotem. Najpierw bateria. Teraz łącznik. Wystartował. Odpalamy solary. Strasznie się muszę nachodzić tutaj. Ale to już niedługo. Dobra, wyłączymy mu grzejnik. Ok. No to podłączymy jeszcze sieć.
Teraz przestało śmierdzieć, nie wiem. Spróbujemy dać UTI, zobaczymy, czy będziemy mieli ładowanie. Tak, wszedł bypass i ładuje. Tutaj wszystko dobrze się zachowuje. Mamy charging, mamy in, czyli mamy ładowanie. Nie mamy żadnego błędu. Ciekawe. Jeszcze mały update, bo zauważyłem, nie wiem czy to będzie słychać. Zauważyłem przy skręcaniu, że coś tam w środku latało. Teraz nie słychać. Czekajcie. Pozakręcam te krętki wszystkie. O, przestało. Słyszycie? Coś tam lata w środku. Zapytamy Chińczyka. Ewidentnie coś tam lata i się zatrzymuje, żeby to nie robiło jakiegoś zwarcia. Dobra. W tym miejscu postanowiłem materiał podzielić na dwie części, jako że robi się już dość długi. W drugiej części wreszcie zaglądniemy sobie do falownika do środka, zobaczymy jak jest on zbudowany, zobaczymy co latało w środku, co powiedział Chińczyk na temat dziwnego zapachu przy jego uruchomieniu i oczywiście będzie uruchomienie falownika, powieszenie na ścianie, podłączenie pod instalację, pełne obciążenie falownika, no i wnioski, czy warto go kupić, czy nie. I na dzisiaj to tyle. Liczę na subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania i na kolejne filmy.